No to zaczynamy ten ostatni dzień od wstawienia wody na kawę. Bo bez kawy nie zaczniemy. Dzisiaj będzie testowanie tych moich wypieków. Ciekaw jestem, co to będzie. No, wczoraj trochę pojadłem. Znaczy jednego zjadłem. I nic mi nie jest. Więc chyba są bezpieczne. Ja spróbuję je. Ja tutaj, nie wiem, może jakieś te pomidorki. No i chleb zostanie jeszcze. Obawiałem się, że może zabraknąć chleba. Co tu mam? Trzeba wszystko teraz zjadać, bo to ostatni w zasadzie posiłek będzie. No to kawa gotowa. No może nie całkiem, ale już trochę jeszcze tylko się zaparzy. I będzie do użytku. O. A tutaj ta ładowarka do tego, do akumulatora przyczepy jest dobra, bo chyba 10 amperowa, ona szybko ładuje ten. Więc wczoraj nie musiałem jej włączać na długo, bo te baterie roweru, no, jak są mocno rozładowane, to gdzieś ze 3 godziny trzeba. No, jak gdyby całkiem były rozładowane, to nawet 4 pewnie. Mimo że pojemność mają podobną, tak? Bo bateria roweru ma 500 Wh. No a tutaj ten trochę większy jest. Akumulator w przyczepie ma chyba około 650 Wh. Ale się szybciej ładuje, bo te ładowarka w rowerze ma chyba, wydaje mi się, że 4 ampery. Ładowarka ma do roweru, a tutaj jest 10 amper, więc ten. No i też akumulator przyczepy raczej nigdy nie jest tak rozładowany jak akumulator roweru. Może czasami. Znaczy zimą to może tak być, bo latem to cały czas te panele pracują, więc codziennie jest doładowany na maksa. I raczej nie ma szans, żeby tak się rozładował mocno. No i teraz ceremoniał nalewania kawy.
Wszyscy patrzą, czy rozleje. Chyba już przestanę zamieszczać w filmach tą czynność nalewania, bo widać, że chyba opanowałem ją, więc już nikt nie patrzy z zapartym tchem, czy rozleje, czy nie. Teraz trochę stwardniały, bo one nie wsadziłem je do woreczka foliowego, bo właśnie tak chciałem, żeby trochę odparowały i no lekko stwardniały, ale no nie przeraźliwie. Suchary to nie są. Właśnie takie odgłosy mnie w nocy budziły, bo to tak te uderzenia tego prezentu o ten dach, to tak jakby ktoś tam poruszał się tu w okolicy. No myślę, że ten przepis na ten chleb jest całkiem niezły. Czy na chleb, no takie lepsze podpłomyki trochę. Tylko muszę jeszcze może poćwiczyć w domu. Coś udoskonalić. Nie wiem, może spróbować z drożdżami to robić. O. Może wtedy bardziej taki pulchny wyjdzie. Ale jest to warte udoskonalenia, no bo tutaj ostatnie te wycieczki, ja cały czas miałem mąkę i i płatki owsiane. Najczęściej cały czas wożę takie rzeczy ze sobą.
musi być w lodówce bez puste. A wydaje mi się, że wczoraj chyba w tej mojej opowieści mówiłem też, że trzeba mieć szczęście w życiu. To chciałbym właśnie powiedzieć o tym szczęściu, jakie miałem pracując w stoczni. Stocznia to miejsce pracy, w którym rocznie ginęło 2-3 ludzi. A to był standard chyba taki. Że 2-3 ludzi tam ginęło w wypadkach. A ja miałem kilka takich okoliczności, gdzie no, mógłbym też się zaliczyć do tej grupy. Na przykład kiedyś robiliśmy próbę kontenerową, czy na pokrywach te gniazda kontenerów są idealnie dostosowane do położenia kontenera, czy w dobrych miejscach są. Po prostu dźwig bierze pusty kontener i kładzie na każdym z tych gniazd pospawanych. Naszym zadaniem było przekładanie tych podkładek mocujących. I tak z jednej strony na drugą dźwig jechał tym kontenerem i później jak wszystko pasowało, to armator sobie odhaczał, że ta pokrywa jest ok. No i budowniczy też to robił. No jak nie, no to wtedy ewentualnie ucinano te gniazda i spawywano w odpowiednie miejsce. Prawdę mówiąc, chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby nie pasowały. Przy mnie, kiedy ja tam pracowałem, zawsze było, wszystko grało. No i właśnie, no wiadomo, statek w trakcie produkcji ma różne, jakby to powiedzieć, fragmenty robót zakończone. Na przykład była taka próba, gdzie tutaj dopiero robiono tą próbę pasowania konteneru na pokrywach, a druga ładownia już była zaliczona i tam pokrywy były zdjęte, tak? Na statkach kontenerowych większych to przeważnie jest tak, że te pokrywy nie otwierają się hydraulicznie, tylko się je przekłada, podnosi się i gdzieś kładzie na bok. Na dużych tych terminalach kontenerowych to często są zabierane na keje. Na mniejszych to zwykle się przekłada, powiedzmy, na jakieś wolne miejsce na pokładzie. No to różne są rozwiązania. No tutaj było tak, że te pokrywy były oczywiście na nabrzeżu. No i ja właśnie stałem pomiędzy tą pokrywą, którą testowaliśmy, a ładownią otwartą, pustą. Tam była taka barierka z rurek zrobiona, taka tymczasowa, to nie była jakaś stała. Ona nie była przyspawana, tylko takimi uchwytami, tak jak to są takie rury rusztowaniowe i takimi uchwytami rusztowaniowymi była przymocowana. Tak, żeby jak ktoś się tam przypadkowo odchyli, żeby mógł się złapać. No i właśnie ja w tym miejscu operowałem
i nie wiem, czy dźwigowy się pomylił, czy może wiatr zawiał. W każdym razie ja kiedy ten kontener pojechał do góry, wziąłem tą podkładkę, żeby przełożyć na następne miejsce, a wtedy kontener poleciał na mnie. Poleciał na mnie, ja się wycofałem, ale tak mnie przypchnął do tej barierki, że już te ostatni punkt mocowania puścił. Po prostu już się wyłamał. Na szczęście następne trzymały, a tam pode mną było jakieś tam 8-9 metrów, tak, wysokości. Tak podejrzewam, że takiej wysokości były te ładownie. Także no poleciałbym do tyłu prosto na stalowy pokład tam na dole. No ale właśnie szczęście było, że te następne mocowanie tej prowizorycznej balustrady wytrzymało. Także tutaj myślę, że zadziałało szczęście. Innym razem no, nasza grupa tych marynarzy tam pod moją wodzą jako bosmana miała za zadanie też utrzymanie odpowiedniego stanu naciągu lin cumowniczych, tak? Czyli jeżeli się poluzowały, trzeba było je wybrać, jeżeli się za mocno napięte, trzeba było luzować i tak dalej. To w zależności od pogody i stanu rzeki, bo tam Odra waha się stan rzeki. Czasami bardzo wysoko jest, czasami nisko. Więc właśnie byliśmy na rufie jednego statku. Chyba dociągaliśmy te liny. W każdym razie coś robiliśmy z cumami. A w tym samym czasie na nadbudówce, to był taki kontenerowiec, dosyć spory i tam no, nie wiem, czy to ślusarze, czy stolarze robili, chyba ślusarze. Ślusarze rozkładali te dookoła nadbudówki. Oni akurat składali rusztowania. Rusztowania to, tak jak mówię, te rury 50 mm, typowe takie rusztowaniowe, na te skręcane łączniki, plus deski grubości 5 cm i szerokości około 20, może 18, nie, gdzieś były. One były dosyć szerokie, tak? I one tam układali te deski do chodzenia. No i właśnie jak my tam byliśmy, to chyba któremuś z tych ślusarzy, bo nie podejrzewam, żeby specjalnie, ta deska wyleciała i spadła dosłownie tutaj obok mnie, tak, i uderzyła o pokład, odbiła się i uderzyła mnie w łydkę i mimo, że cały impact poszedł na pokład i tylko lekkie odbicie było, to miałem takiego wielkiego siniaka tam w tym miejscu. No i też, oczywiście byłem w kasku jak najbardziej, ale uderzenie taką deską, to bardzo ciężkie deski są. Uderzenie taką deską w głowę, nawet w kasku, to prawdopodobnie szyja by nie wytrzymała. Nie było raczej szans. Oczywiście wkurzony, od razu rzuciłem się tam, ale już nikogo nie było. Ja przypuszczam, że jak ta deska już leciała, to oni uciekli stamtąd. Bo wiedzieli, że może się skończyć źle. Także chyba znów zadziałało szczęście. Jeszcze chyba taki jeden miałem, taki wypadek, ale były różne, tylko teraz może nie pamiętam.
ale był taki przypadek, no tam bym chyba się raczej nie zabił, to byłoby mało prawdopodobne, a połamałbym się, ale ten. Otóż na koniec no, tego procesu produkcyjnego, kiedy statek już jest przekazywany do armatora, właśnie nasz dział, marynarze, mieli właśnie rozkładać te podkładki pod kontenery w miejsca wyznaczone przez armatora. To była cała dostawa, oj tam tego było kilkanaście ton chyba tego sprzętu. A może kilka ton, może przesadzam, kilkanaście. Bo to były te ciężkie podkładki i też takie pręty mocujące do kontenerów. To wszystko głównie na pokładzie się rozkładało to, ale też sporo w specjalnych takich skrzyniach, w ładowniach. I właśnie myśmy rozładowali jedną taką skrzynię w ładowni, ale w międzyczasie pokrywy już zostały tam założone na ten luk, bo ta ładownia miała dwa luki, z przodu i z tyłu, czy nawet trzy, teraz już nie pamiętam, i ten jeden tylko został zamknięty i tam skrzynia została, ale między tym jednym lukiem a drugim szła taka linia tego tak zwanego antyhealingu, czyli rury służące do szybkiego przepompowywania balastów dla wyrównania przechyłów podczas załadunku lub wyładunku, ponieważ czasami jak są ciężkie kontenery, no kontenery maksymalnie ważą 30 ton. Jeżeli a normalnie w portach te suwnice biorą po kolei kontenery, tak jak od brzegu zawsze zaczynają i biorą pach, 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 no i wtedy statek zaczyna się przechylać. Byłem na statku takim małym, gdzie nie mieliśmy antyhealingu, no to tam był problem, trzeba było z tymi walczyć z obsługą suwnic, żeby jednak raz tu brali, bo tutaj przechył nam powodowali duży właśnie przy tych ciężkich kontenerach. Natomiast no, na dużych statkach tego nie ma, po prostu przepompowuje się specjalny balast jest, tak zwany antyprzechyłowy, tak, antyhealing, no to antyprzechyłowy, tak po polsku. Specjalne są dwa balasty i szybka pompa, taka, która z jednej strony na drugą. One są w połowie napełnione, tak? Jeden i drugi w połowie i albo całość jest po jednej stronie, albo całość po drugiej, albo w zależności od potrzeb, tak? No i ponieważ te rury tam szły, to było gdzieś tak wysoko, te rury zajmowały gdzieś tak koło 2 metrów i dopiero gdzieś na wysokości 2,5 metrów było przejście nad nimi. I teraz, żeby zabrać tą skrzynkę, trzeba było przełożyć nad tymi rurami do tej części ładowni, nad którą był ten luk otwarty. No i ja akurat byłem sam, często już tu kiedyś opowiadałem o tym, jak sam poszedłem też wybierać jedną ciężką linę. Często uważam, że sam dużo potrafię zrobić, więc normalnie powinno się zawołać kogoś jeszcze do pomocy, ale a co to tam, ta skrzynka, nie wiem, tam ze 30 kg może ważyła. Także była pusta, no wiadomo, jak była pełna, to pewnie tonę ważyła. I sam ją wyciągnę, nie będę nikogo wołał, więc wziąłem linkę, no i żeby sobie ułatwić to jedną ręką podciągałem do góry, tutaj, potem tą linkę przełożyłem o taki hak, jakby tam był na tej konstrukcji
coś tam wystawało, jakiś taki hak. I potem tą drugą ręką wyciągałem luz, czyli tu podciągałem, potem tutaj luz wyciągałem i wtedy tą ręką trzymając napiętą linkę mogłem sięgnąć tą dalej i znowu podciągnąć, wybrać. No i już tak prawie, że ją wyciągnąłem, ale niestety kiedy podciągnąłem tą ręką linkę, to tutaj zrobił się luz i linka spadła z tego haka. I kiedy ja tutaj wybrałem, to po prostu linka tutaj oparła mi się o bark i po prostu zaczęło mnie ciągnąć do przodu. No i ja oczywiście jak zaczęło mnie ciągnąć, to puściłem tą linkę, to wszystko poleciało na dół, ale ja tak leciałem przodem prosto na tą skrzynię, która tam spadła pode mną, tak? I ciekawa sprawa, bo to tak często w takich sytuacjach tak się wydaje się, bo to czytałem takie te psychologiczne rozważania, że ten czas jakby zwalnia. Ja właśnie wspominając to pamiętam, że jakoś tak długo, tak mi się wydawało, że długo myślałem, mówię, tutaj skoczy, tutaj spadnę prosto na ten i to spadnę na płask, to kurczę się połamie. Może się odbić i dalej, odbić teraz, bo jeszcze byłem jeszcze oparty nogami, ale już pochylony. Mówię, odbić się, żeby tam dalej skoczyć. Za tą skrzynię, nie? Albo żeby trafić do skrzyni, spaść na nią. Ale tak myśląc wtedy jeszcze tak rzuciłem okiem w bok, patrzę, z boku był taki uchwyt do drabin. Chodziło o to, że tam była możliwość tego typu, że takie blokady były do kontenerów, że można było kontenery niejako nad pustym miejscem składować, tak? Że one wtedy nie zjeżdżały na sam dół, bo one normalnie w takich prowadnicach idą. I wtedy jak się założyło te blokady, to kontener nie zjeżdżał na sam dół i to jest zrobione po to, żeby ładować takie niekontenerowe ładunki. Na przykład jakieś konstrukcje takie, gdzie są na przykład duże, zajmują 2 rzędy tych kontenerów i wtedy na sam dół je się ładuje, a tutaj na tych blokadach kontenery i nie ma problemu, żeby taki ładunek też zabrać. No i zobaczyłem, że tam jest uchwyt do drabin, bo chodziło o to, że żeby odpowiednio manewrować tymi blokadami, trzeba było tam się wspiąć ze 3 metry do góry, żeby tam te blokady albo otworzyć, albo zamknąć. No i tak właśnie mówię, w tym dłuższym takim zobaczyłem, że tam jest ten uchwyt do tych drabin, obok zaraz, i właśnie odbiłem się w tamtym kierunku i złapałem się tego uchwytu. Także ciekawe właśnie że w takich momentach jakby czas się wydłuża. Znaczy to jest tylko takie mniemanie, taki efekt psychologiczny, ale coś takiego jest. W każdym razie, no wtedy to zase nieszczęście, tylko moja sprawność wtedy zapobiegła jakimś złamaniom. No bo raczej chyba by się tak dobrze nie skończyło. Nie było to wysoko, gdzieś chyba 2,5 metra. Nie, więcej, przepraszam. 2,6 metra ma ten kontener. Znaczy standardowy ma 2,44, ale tych standardowych to już praktycznie nie ma. 2,6, a nawet tak zwany High Cube ma 2,9 metra. Także to gdzieś ze 3 metry były. Bo te blokady były raczej na pewno powyżej wysokości tego takiego kontenera. Czyli to około 3 metrów wysokości, więc raczej tam, mówię,
zagrożenia dla życia nie było, chyba że wyjątkowo nieszczęśliwie bym upadł, ale no, prawdopodobieństwo złamań było bardzo duże. Więc właśnie to potwierdza moją tezę, że szczęście jest w życiu bardzo ważne. No, pakowanie się nabiera tempa. Ciekawy taki odgłos, jakby deszcz pada, ale nie pada. Chyba ten prezent tak coś robi, jakieś takie dziwne odgłosy. Dobra. Teraz tak. Chowamy jedne rzeczy. Herbatę na drogę jednak zrobiłem. Może się przyda. Jak będę potrzebował coś zjeść, no to mam tutaj wszystko. Latarkę gdzie indziej. Tutaj kieliszki mam. Na wszelki wypadek 2, gdyby się przytrafił jakiś kolega alkoholik. Dobrze, teraz tu wchodzi czajnik. Czajnik i ta miska. Są razem zapakowane. Dobrze.
Śmieci trochę jest. Później trzeba gdzie zabrać to. Okej. Właśnie miałem tu wizytę przejeżdżających strażników leśnych. Ciekawe, że tu przejechali. Kurczę. Tam dalej wydawało mi się, że już jest nieprzejezdne. Ta droga. Bardzo mili ludzie. Buty trzeba założyć. Bo jak zwinę te stopy tutaj, to już nie będę mógł tutaj usiąść. Zobaczymy, czy robactwa tutaj nie naszło. Podczas tych 2 dni tutaj nie widać.
jednak widać, że przelotne opady cały czas będą. Czas jazdy. Ale ten prezent jest w miarę suchy. No jest trochę wiatru. Nie zwijam prezentu szczelnie, bo po przyjeździe od razu jest do rozłożenia, żeby wysuszyć go. Dobrze, teraz to.
Chłopie, poczekaj! No i proszę, spotkałem kolegę ze szkoły średniej, zaprosił mnie, no i przerwa w podróży. No, niestety z kolegą trochę czasu mi zeszło na pogaduchy, także dużo później dojadę do domu, no ale jeszcze za dnia. Pobity pan jest!
No i w zasadzie jestem w domu. Także udało się dotrzeć, jak mówiłem, przy świetle dziennym, co prawda lampy paliły się cały czas i tylnie i przednie, żeby było widać, bo dzień taki już prawie że zimowy. No to dziękuję za tę serię, że byliście ze mną. No i postaram się, żeby była następna seria. A więc do zobaczenia w tej następnej serii.